Zdjęcie, które otrzymałam od ekipy w Pustyni i w Puszczy. Staś, Nel. Pierwsze spotkanie, które miałam dzięki lotowi, to była Marlena Dietrich. Pierwszy mój 1 000 000 kilometrów, czyli gdzieś po 3 latach latania. Teraz to 1 000 000 kilometrów chyba w pół roku wylatują. Cześć, mam na imię Bogusia i dzisiaj odwiedzimy panią Elżbietę Muszalską, emerytowaną stewardessę, która przez wiele lat pracowała w polskich liniach lotniczych LOT. Jej zdjęcie pojawiło się na plakatach z okazji 95-lecia lotu. Pani Ela sama odnalazła siebie na zdjęciu i napisała do nas. Dzięki temu możemy poznać jej historię. Pani Elu, po latach zobaczyła Pani siebie na plakacie z okazji 95-lecia lotu. Jak to się stało, że znalazła Pani się na tym plakacie? Gdzie go Pani zobaczyła i czy pamięta Pani może, w jakich okolicznościach zostało zrobione to zdjęcie? W jakich okolicznościach zdjęcie zostało zrobione, nie pamiętam. Natomiast w moim wieku, trzeba się przyznać, że w moim wieku to do lekarzy trzeba chodzić. I byłam właśnie w Mariocie u lekarza. Wychodząc, z sentymentem spojrzałam na biuro lotu, bo kiedyś pracowałam też troszkę w Mariocie, w biurze lotu. Znajome twarze. No i zobaczyłam siebie również. Byłam bardzo wzruszona. Potem zatelefonowałam do pani z prośbą o taki plakat. A skąd wzięła się u Pani droga lotnicza? Czy marzyła Pani o tym, żeby pójść w tym kierunku? Moja kariera właściwie była przypadkowa, ale zawsze mnie interesował świat. I przede wszystkim kochałam języki obce. Wyczytałam w gazecie, że jest nabór do lotu. Zgłosiłam się, przyjęto mnie do działu informacji na lotnisku krajowym. Niecały rok pracowałam. Kolega z ówczesnej koordynacji lotów mówi: Ela, dlaczego ty się nie zgłosisz do latania? Namawiał mnie i złożyłam dokumenty. Dostałam zaproszenie na egzamin. Egzamin zdałam. Potem był kurs, potem było badanie wimlowskie. Świat został otwarty dla mnie. Byłam przeszczęśliwa. Mój pierwszy lot był do Kopenhagi. Bardzo mi się podobała Kopenhaga. Domki takie Inne niż w jak Polsce. w bajce. Ja pochodzę z małej miejscowości pod Warszawą, z Karczewa. W momencie, kiedy zaczęłam się pokazywać w mundurze, stałam się sławna. Do tej pory mnie ludzie pamiętają. A, to pani stewardessą była. W locie pracowałam 25 lat bez 2 miesięcy. Jak już wspomniałam, najpierw w informacji w porcie krajowym, później latałam 8 lat. No i zaproponowano mi pracę na placówce lotu w Nowym Jorku. Pracowałam na JFK. Pracowałam też w oddziale stewardess, ale już nie jako latająca, tylko jako zastępca kierownika oddziału. Dzieci przyszły, także już latanie takie było dosyć ciężkie. I zrobiłam kursy kasjera lotniczego i pracowałam w kasach. A czy miała Pani może swoją ulubioną trasę? Czy jest miejsce, które zapadło Pani szczególnie w pamięci, do którego Pani lubi wracać myślami albo po prostu wracać? Ja mam dużo takich miejsc, gdzie latałam jako pasażer, ale jako stewardessa to są 2 ulubione porty. Kair i Ateny. Ateny, ponieważ przez przypadek musieliśmy nocować w Atenach. Wtedy była pełnia księżyca i Akropol był otwarty w nocy. To było niesamowite wrażenie. Natomiast w Kairze bardzo dobrze się czuliśmy, wszyscy, bo mieliśmy pieniądze. Kair był tani. Tam stać nas było na to, żeby pójść do bardzo dobrej kawiarni na dobrą kawę. Co było nie do pomyślenia gdzie indziej, szczególnie w zachodnich krajach. A czy podczas pracy na pokładzie spotkała Pani jakieś wyjątkowe osoby? Pierwsze spotkanie, które miałam dzięki lotowi, to była Marlena Dietrich. Leciała do Wrocławia, przez Warszawę leciała do Wrocławia i pamiętam, że podeszła, to ja w informacji wtedy pracowałam, podeszła i zapytała, kiedy będzie samolot nach Breslau. Ja jej zwróciłam uwagę i powiedziałam, że samolot do Wrocławia będzie o tej godzinie. W Pustyni i w Puszczy było kręcone dosyć długo.
częściowo w Kairze, a częściowo w Sudanie. I właśnie tam poznałam osobiście Tomka Mędrzaka i Monikę Roskę. Ona była bardzo sympatyczną dziewczynką. Bardzo chciała być stewardessą, dostała chyba nawet jakiś znaczek i dostałam taką notkę. Na pamiątkę wspólnego lotu z Chartumu do Warszawy przez Poznań, przemiłej pani stewardesie Eli, podstewardesa Monika Nel. W jaki sposób udało się Pani być na siłach i pełna energii do pracy? Obozy kondycyjne to były cudowne czasy. Były dwa rodzaje obozów kondycyjnych, jedne w górach i drugie w Podczelu nad morzem. Natomiast zimowe obozy w Mikuszowicach z wyjazdami do Szczyrku były piękne. Było 2 instruktorów narciarskich, którzy uczyli nas jeździć na nartach. Bliższe przyjaźnie to się nawiązywały na obozach kondycyjnych. Bardzo, bardzo mile wspominam. A pamięta Pani może tak mniej więcej, w jakich latach zostało wykonane to zdjęcie? Nie pamiętam, ale po tym, że jest tutaj Ewa, przyszła do latania, kurs po mnie, czyli to może być rok 68, 9. Katarzyna Radzio, pierwsza kobieta nawigator w locie. Po skończeniu latania jako stewardessa Została nawigatorem. została nawigatorem. To jest szkolenie To jest na basenie? Na basenie, tak. I to już jest po odbytym kursie? To jest w czasie kursu. To też to było w czasie lotu na Wembley. Nie poszliśmy na boisko, bo kapitan się bał, że nie zdążymy Na wrócić. powrotny lot. A czego dotyczą te świadectwa? To jest świadectwo, że ukończyłam kurs dla kandydatek i kandydatów do pracy w charakterze stewardów. I tutaj jest, czego nas uczono na tym kursie. Pomoce sanitarne, obsługa pasażerów na pokładzie, rozliczenia zagraniczne, przepisy paszportowe, 5 godzin o przepisach paszportowych. Także Miało się potężną wiedzę po takim kursie. tak jest. Widzę, że tutaj mamy też odznaki. Tutaj widzę za 1 000 000 kilometrów. Pierwszy mój 1 000 000 kilometrów, czyli gdzieś po 3 latach latania. Teraz to 1 000 000 kilometrów chyba w pół roku wylatują. To jest zdjęcie, które otrzymałam od ekipy w pustyni i w puszczy. Staś, Nel, Pieski. pieski. To jest ekipa z Montrealu. Sławetny złoty medal po olimpiadzie, na olimpiadzie w Montrealu. To Z połowa, autografami. tak, połowa lotu miała zdarte gardła. To jest zdjęcie robione w Paryżu. Pan z cateringu, który był bardzo zaprzyjaźniony z naszymi załogami, zawsze nam coś dobrego przynosił. A po latach pracy, jakby Pani miała krótko podsumować ten czas, co Pani dało lotnictwo, co Pani dała praca w lotnictwie, jak Pani ją wspomina, to co by Pani powiedziała? Cudowna praca. Lot zawsze był, jest i chyba pozostanie w moim sercu. Zresztą mieszkam na 15 piętrze z widokiem na startujące i lądujące samoloty. Widzę nawet, jak się przyziemiają. Jest taki jeden punkcik. Idąc ulicą i słysząc szum silnika, podnoszę głowę do góry. Lot pozwolił mi poznać świat, ludzi. Cudowna sprawa. Niesamowite było móc wrócić do tych wspomnień. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i że mogliśmy wysłuchać tych wszystkich wspaniałych historii. Mnie również było bardzo miło, że ktoś się zainteresował, że Państwo zwróciliście uwagę, że ja się odnalazłam na tym plakacie, jak to mówią, wiszę w Mariocie. Jeśli podobał Ci się ten film, skomentuj go, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Przed nami jeszcze wiele pięknych historii.